tutaj bym... No, kurde, i tutaj o, gada do kija i złapał. Mordo, no mistrzostwo. Czy ja wam nie mówiłem, że jestem mistrzem? Leterier. Wie? Kto śpi, ten śpi. Ten nie zwiedza. To był cytat z kierowniczego słownika opartego o doświadczenia zachodnio-saharyjskie. W nawiasie czytaj marokańskie, bo niektórzy mogą się po prostu najzwyczajniej w świecie, moi drodzy, spluć o to, że to jednak Maroko. No ale o tym jeszcze będziemy rozprawiać. Moi drodzy, zapraszam na odcinek 3. Zawijam się już z Dakli, która naprawdę zauroczyła mnie osobiście i mam bardzo dobre wspomnienia. Mówię w czasie przeszłym, bo już opuszczam. A co za tym idzie, powiem wam, że to jest chyba miejscowa w Maroku top 1, żeby tutaj przyjechać. Z dwóch przyczyn. Natura i ludzie. No i trzecia jeszcze, tanie bilety. Do Madrytu dolecicie, jak w pierwszym odcinku oglądaliście. Jak nie, no to teraz wam mówię. No nie, czarki. Ja pierdzielę 3 na drugą stronę idę. Do Madrytu za 400 zł. Taka normalna cena. I z Madrytu normalnie lecicie sobie, słuchajcie, za 60 zł niecałe. Ole watacha. O kurde, ty. Co z tym zrobić, fantem? Mordula. Przecież ich tam jest za dużo, żeby ich wziąć na klatę wszystkich. Za 500 zł niecałe lecicie do Dakli. Jezu, i te wylotówki tak będą wyglądać? Posrało ich, ty. Ty, ale jakie chcesz psy? Owczarek niemiecki, jakiś tam Lessi, że tak powiem. Ja pierdzielę, kierowniku. Dobra, idziemy coś przekąsić. Coś przekąsić na śniadanie. Wy zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna, podajcie odcinek dalej, żeby wszyscy z rodziny wiedzieli, że wleciał właśnie. A ja serdecznie dziękuję i za was jogurcik wypiję. No ja się czuję trochę jak przestępca z tym jedzeniem. Ludzie jadą, patrzą. No bo Ramadan, święto, post. Mordo, nie idźcie do mnie. Przejdź mordo obok i tutaj się nawet rąbkiem brwi nawet proszę mi tutaj nie patrzeć. Tylko nerwy mi to zjada. Idź mordo, idź w tamtą stronę. Nie zatrzymuj się. Wołaj kolegów i idźcie dalej. Powiem wam tak. Myślałem, że to jest jogurt. Juice de fruits. Au light. Kurde, no nie przeczytałem. Myślałem, że to jest jogurt. A to jest jakiś sok na mleku. Chociaż tutaj mleka praktycznie nie czuć. Z mlekiem. Au light. Ja pierdzielę. Czytaj, gościu, to wtedy się nie będziesz mylił. Kupiłem w sklepie elektrolity z kofeiną. Potas, sód, witamina C, witamina B6. No i w sumie spróbuję. Pierwszy raz będę to próbować. Zobaczymy, jak to zadziała. No. Jako taki booster z rana. No, dzisiaj mamy trochę do ogarnięcia, powiem szczerze. Zdrowie mi dopisuje, nie mogę narzekać. Mam taką małą buteleczkę. A, elegancja, Francja, kierowniku. My z tobą to nigdy nie zginiemy. Mamy kawałek drogi, bo tam do tej granicy to jest 450 km, a może i 500. Z Mauretanią, tak, bo jedziemy do Mauretanii. To jest kolejny kraj, w którym kierownik nie był. No a wiadomo, że trzeba odwiedzać te kraje, w których się nie było, po to, żeby zrozumieć, że świat jest różnorodny. Dobra, mieszam. Barista autostopowy. Kurde, elektrolity z kofeiną, czujesz to? Jedziemy na odżywkach.
Nie ma, że boli. Test. O kurde, coś się wydarzyło, ty, atakują. Ja cię. Smak, marakuja, pomarańcz. Smaku to nie ma. Zrobione. Komuś przez przypadek spadł 1 mg skórki pomarańczy. Smakuje jak nic, ale może działa. Ciekawe jest to, że znacząca większość ludzi, którzy pracują i mieszkają tutaj w Dakli, to są ludzie przyjezdni, którzy przyjechali za pracą, za lepszym życiem. Mało jest takich autochtonów Tamazji, że tak powiem, ludność pustyni, ludność saharyjska. Nawet nazywają się siebie sami Saharawi. Tak mówią na siebie. Ludzie pustyni, ludzie Sahary. Moi kochani, shukran. Shukran for help, czyli dziękuję za pomoc, za to, że kolega nas podwiózł, w sensie no jedziemy wszyscy razem, no. Thank you so much, brother. I teraz zobaczcie, jaki kawał drogi już za Daklą wciąż to się rozbudowuje. Tutaj na całym wybrzeżu laguny i tam na wybrzeżu całego oceanu wszędzie powstają, wiecie, takie ogromne budynki, które mają być, o tutaj na przykład będzie hotel. Tutaj już jest hotel. Proszę, laguna, ale piękna. Beautiful. No i zobaczcie, jak to wszystko. My friend, from Dakla. Okay. From Khwarazad. Welcome Khwarazad, Dakhla Al-Rashidiyya. Welcome. Well, thank you. Merci beaucoup, monsieur. Za 5 lat tutaj będzie po prostu kurort na kurorcie. Słuchajcie, to będzie niestety wszystko, będzie to zabudowane. No i czy chcesz, czy nie chcesz, moi drodzy, mentalność ludzi z tej takiej, po którą ja tutaj przyjechałem, względem tego, co teraz mamy, do tego, co będzie, niestety się zmieni. Czy tego chcemy, czy nie. Turystyka masowa niestety niszczy lokalną mentalność. Pieniądz niszczy. Ta gonitwa. Merci beaucoup, monsieur. Bye bye. No i fajnie podjechali, pogadali. Ziomek pyta, ile ja za hotel zapłaciłem. A ja mu mówię, że ja mam tutaj koleżkę swojego i że ja nie płaciłem za hotel. To wszystko przed Daklą, nie wiem ile ja przejechałem kilometrów, trochę przejechałem. To wszystko to jest pole kempingowe. Tutaj normalnie przyjeżdżasz, stajesz i jesteś. O tak bym to określił. Teraz, bo później to niestety tak nie będzie. Mój koleżka przyjechał kolegę odwiedzić tutaj gdzieś. La Verda. Wydaje mi się, że takich rur się tak nie przewozi, biorąc pod uwagę, że taka rura może kosztować więcej niż pół roku mojego podróżowania. No zawsze w życiu masz wybór, albo rura, albo podróże. No dobra, ale my tutaj tak sobie stoimy, śmieszkujemy, ale przydałoby się zatrzymać. I ta kurzajka mi wyskoczyła, to zacząłem ją smarować takim kwasem, ja ją zniszczę, ale kurzajka jest... bo to jest po Algierii i po Tunezji spadek odporności. Tak ciało informuje o spadku odporności niestety. Albo stety, no bo przynajmniej wiesz, że jesteś osłabiony. Kiedy podróżujesz, warto zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie. Ja stojąc na autostopie analizuję sobie nie tylko to, co dzieje się wokół mnie, ale to również, co dzieje się nade mną. Za mną możecie zobaczyć piękne obłoczki, które się rozciągają malowniczo, niczym pejzaż. Chmury pierzaste, nic innego jak cirrusy. A tego typu chmury, cirrusy oznaczają jedno. Moi drodzy, zmianę pogody.
Ale w klimacie, w którym aktualnie jesteśmy, ta zmiana to może dotyczyć zmiany kierunku wiatru, tego, że może ten wiatr być silniejszy, bo to zwiastuje zmianę frontu, że front nadchodzi atmosferyczny. Więc nie boję się, że mi tutaj na przykład zaraz spadnie ulewa i będzie po prostu jakaś jedna wielka burza. Bo jesteśmy gdzie jesteśmy, na szczęście. A niebo znać trzeba. I to jakie sygnały wysyła. Bo to czasami może uratować tyłek i sprawić, że cały twój sprzęt po prostu nie będzie mokry co do jednej niteczki. O, tutaj bym... No, kurde, i tutaj o, gada do kija i złapał. Mordo. No mistrzostwo. Czy ja wam nie mówiłem, że jestem mistrzem? Salam alaikum. I record the video. I'm going to Mauritania. Are you going in this direction? No. Yes, Polonia. No French. Letter E. Yeah. Autoryzacja z ministerstwa po zgodę na nagrywanie vlogów. Czujecie? O. Takie jest życie marynarza. One second. Many stamps. I travel a lot. But me, the route for visit, for control, the travel, Sprawdzanie to i podjedziemy. No. I will put here my backpack, okay? yes. I will move this. A, trzeba korzystać. Jest szansa, to trzeba korzystać. Mordo. Merci beaucoup, Karim. Kurczę, ile turystów, zobaczcie. Ależ miejscowa. Co to było za miejscowa, ty? Karim pojechał. To jest jakieś nieporozumienie. W życiu, to co się w życiu dzieje, to jest jakieś w ogóle dziwne. To jest w ogóle kemping. Uważam, że bezpłatny, bo jest bardzo dużo ludzi przeróżnej maści, od Włochów po Hiszpanów, Francuzów. Tutaj są takie, powiedziałbym, wręcz takie kampy porobione. Wyglądają na takie surferowe, na zasadzie, że tutaj sobie ktoś na dłużej przyjeżdża. Tam jakaś łapka Fatimy. Widać, że to hipisowsko brzmi. To brzmi hipisowsko, moi drodzy. Bo opłaty żadnej tutaj nie ma. I no ludzie tutaj sobie żyją. Ale ten minister, słuchajcie, wymieniliśmy się z Karimem w ogóle kontaktami. On tam zrobił zdjęcia wszystkim pieczątkom, jakie tylko u mnie w paszporcie były. A dużo jest, bo po tej podróży będę musiał wymienić paszport. Tam chyba z 15 minut robił te zdjęcia, analizując. Ja mówię, Karim, na luzie, mordo, mówię, jakie pozwolenie na kręcenie filmów. Toż ja już podróżuję tam prawie 12 lat. Nigdy żadnego pozwolenia na kręcenie filmów nie załatwiałem. Mówię, dziku, po co to komplikować życie? Pogadali i ogarnęli. A teraz kumple, no wymieniliśmy się kontaktami i jak następnym razem wpadnę do Daki, no to już mam kontakt. Powiem wam, że ciekawa miejscowa. Bardzo ciekawa. Proszę zobaczyć. Jest trochę czarinek. Tutaj gdzieś są gorące źródła, ale gdzie? Nie wiem. Te czarinki, one są takie, wiecie, one ospały na szczęście, bo słońce świeci, więc nie zaczepiają. Słuchajcie, ogarnąłem. Niemców spotkałem. Taką parkę z kampera. Pytam, czy to darmowe. Oni mówią, darmowe. To darmowe, no to temu tak dużo ludzi tutaj. No to już mamy potwierdzone. Wiaterek wieje, mam nadzieję, że nie przeszkadza to w dźwięku.
I dlaczego ja tutaj jestem? Bo ja ogólnie bym to przejechał, tą miejscówę, ale napisała do mnie Polka, która jedzie z Poznania do Senegalu, do Dakaru rowerem. I ona dosłownie 2 dni temu tutaj była. Z takim ziomkiem Belgiem. Gdzieś tutaj po prostu mieli swoją miejscówkę. I taka Ola, no pozdrawiam Cię Ola, może będziesz oglądać ten odcinek, więc pozdrawiam Cię serdecznie. Ciekawa sprawa, może uda mi się jeszcze ją dogonić, no bo ile ona może w przeciągu dnia przejechać? 100 km rowerem? Tak mi się wydaje. Z 80, jak będzie dobrze pedałować w taką temperaturę, to może i też nie z drugiej strony. No więc może jeszcze z Olą uda się spotkać, zrobić z nią rozmowę. Ciekawie by było, kobietka sama jedzie na odcinkach, jak kogoś spotka, to po prostu z kimś sobie podróżuje. To jest, zobaczcie. Idę tak sobie popatrzeć, co tutaj się dzieje. Ten minister tak podkreślał, że to jest w ogóle Kingdom of Morocco, Królestwo Maroka. Cały czas powtarzają, że to jest Maroko. A co mnie to obchodzi? Dla mnie to Sahara Zachodnia, zupełnie inni ludzie, zupełnie inna mentalność niż Maroko, a będą mi ściemiać, że to jest Maroko. No proszę ja was, nie ze mną te numery. Ja cię, zobaczcie, do surfowania, do kitesurfingu ośrodek, a tutaj taki spot, z którego możecie sobie popatrzeć na wioskę hipisów, pole kamperowozów, no i na lagunę. Z tej perspektywy, szanowni państwo, proszę się delektować. Wypatruję polskiej rejestracji. Szanowni Polacy, na pewno tutaj dotarliście, ale nie mogę was namierzyć. Głównie to są tak: Niemcy, Francuzi, Holendrzy, kto tam jeszcze? Hiszpanie. O, Lituania, chyba Litwa. Ale by była beka, gdybym jakiegoś Polaka, o, Italiano, gdybym jakiegoś Polaka tutaj spotkał, co? Fajnie by było, byśmy pogadali sobie. O, ile wody, z przyczepką, elegancko. Francja. Ja kiedyś też zarobię na takiego kampera, to też będę się woził jak panisko. I tak jak spojrzę, tak na szybko, wiecie, nie oceniając, głównie emeryci kupują sobie kampera, jeżdżą, podróżują. Wiecie, kamper, no to nie wiem ile kosztuje, z 50 000 chyba trzeba wyłożyć. Widzę, że tu niektórzy nawet mają układy. Wiecie, po prostu no czerpią z życia. Jesteś na takim kempingu darmowym i co? Nie ponosisz praktycznie żadnych opłat. Do miasta masz chyba tam 20 km do supermarketu. Kupujesz wody, pakujesz tam, nie wiem, z 50 litrów tej wody. W sumie kamper też ma bak na wodę. Żyjesz sobie, masz kuchenkę, nawet masz toaletę, dziku. I siłą rzeczy możesz sobie po prostu zwiedzać świat. Nic cię nie ogranicza. Tutaj po lewej Holendrzy jadą. Młoda parka. Zrobili sobie, zobaczcie, takiego Volkswagena starego, hippie. O, i sobie podróżują. Chociaż dla mnie osobiście w obecnym momencie mojego życia byłoby to nudne. Bo trzeba kierować, trzeba prowadzić to auto, trzeba, wiecie, cały czas być uważnym. Trzeba być uważnym. W sensie nudziłoby mnie to. Mało by się tak działo, nie? Cały czas droga. Aha, tutaj ktoś już próbuje zagospodarować ciepłe źródło. Tylko tutaj niby gdzieś tutaj jest szlauf, którym można się popsikać. Ale gdzie on jest? Nie wiem. Tutaj może? Ogólnie nie wiem, gdzie jest to źródełko. W każdym razie tu nie ma tej takiej niecki, żeby można było sobie, wiecie, wskoczyć. No co, kolejny minister będzie mi zaraz tutaj sprawdzał. Śmiesznie z tym ministrem. On tam bajduży swoje ja pytam go, czy jedzie w tą stronę. On mówi, że jedzie. No dobra, no to jadę z tobą. No i tam pogadali. Podwiózł 20 km prawie przez zatrzymanie tylko, w sensie, bo on mówi, bo ja
Tutaj 6 miesięcy na pozycji ministra. Ja mówię, super, fajnie, też się cieszę, ale jedziemy, dziku jedziemy. Słuchajcie, tam jest kontrola policji, więc ja teraz się odłączam. Ja tutaj nie zostanę na tym kąpowisku. Wiecie co, bo po pierwsze jest wcześnie, po drugie bardzo dużo ludzi pewnie tutaj utknęło w jakiś sposób i najzwyczajniej w świecie po prostu siedzą tutaj po 3 tygodnie, po 4 tygodnie, a nie chce mi się tam spędzać tak czasu, wolę na drogę. Proszę zobaczyć. No i ogólnie tak, mógłbym wydygać, ale to jest gra w sumie dwustronna. Albo ja wydygam i one poczują, że ja wydygałem, albo one wydygają, idę na środek ulicy i tyle, nie? Zło, obruszkę ma. On tutaj pilnuje, no ja się trochę boję teraz. Chociaż one w ogóle, wiecie, nie interesują się mną. Ale się boję, wyłączam, bo kontrola. Otwarcie stwierdzam, że postój tak zwany 25-minutowy na wylotówce do skrzyżowania w kierunku południowym, czyli Mauretanii, idzie niczym na pogrzebie sąsiadki w 95. Kiedy to deficyt aut występował na parkingach lokalnych przed blokami. Słabo idzie. Bardzo słabo. Tam chłopaki robotę robią. Ja tu stoję, myślę nad życiem. Ale ruch jest naprawdę taki, powiedziałbym, słaby. Biorąc pod uwagę, że jest początek tygodnia, to powinno trochę to lepiej iść, bo transport idzie, niezależnie czy jest Ramadan, czy nie ma Ramadanu. Tutaj nikt nie pyta, czy ktoś pości, czy nie. Stać nie lubię. Spoko. Podwiózłby. Szanowni Państwo, zmieniam miejsce. Przepraszam. Kurde, nie pomaga. Jest w autostopie coś takiego jak fatum miejsca do łapania stopa. Jeżeli nie możesz przez długi czas złapać stopa, to znaczy, że trzeba to miejsce zmienić, pójść na inne i wtedy szczęście wraca. I ja w to w zupełności wierzę. Chciałbym jeszcze nadmienić bardzo ważną rzecz, że naprawdę czuję w kościach, że pozytywnie wpływa na mnie to otoczenie, to słońce, ta pogoda, ten brak chmur. Po prostu witamina D uderza mnie z każdej możliwej strony. Czerpię z tego wszystkiego, co jest tutaj wokół mnie, moi drodzy. Mam nadzieję, że wy też czerpiecie z tych odcinków. No dobra, łapiemy. No czego wy się tak, że tak powiem, ociągacie, żeby mnie zabrać? Ja już powinienem być tam. Tam jest krzyżówka. O, tam jest krzyżówka, tam gdzie samochody jadą. I tam jest na południe, na Mauretanię. Dzisiaj będziemy spać, moi drodzy, gdzieś w terenie, gdzie, nie wiem, najważniejsze, że jest namiot, najważniejsze, że jest śpiwór i najważniejsze, że jest dobry humor. A tego humoru, moi drodzy, ostatnio jak wróciłem z Tunezji, naprawdę brakowało. Jesteście? Czy jesteście? Słuchajcie, ja nie wiem, czy wam mówiłem, ale pieniądze za wizę do Libii przepadły jak hajs z komunii niejednego z was. Nie ma pieniędzy do Libii. Nie ma wizy do Libii, wizy i nie ma pieniędzy. Przepadły jak kamfora. Naprawdę. Lipa. Zobaczcie, tutaj dalej, już za miastem 25 km, może 30. Zobaczcie, jakie kurorty. Ciekawe. Tam tak samo. Ogólnie mógłbym przejść na tamtą drogę, ale woda jest. W tej lagunie, no to wiecie, może być 6 metrów, no to niestety wszystko by było w plecaku mokre. A nie o to chodzi. Piękne, zobaczcie jakie przestrzenie. Dawno nie tak nie miałem, że czułem, że po prostu mi tego brakuje. Słońca i przestrzeni i braku ludzi. Ale... Oj! Oj! Szukran, messie! Bye bye! No i co? Się wyrwali z tej czarnej dupy, że tak powiem. Ziomek na Agadir jedzie, ja nie wiem, on tam będzie z pół dnia jechał. To jest droga na północ, a to jest droga na południe. W końcu granicy ktoś musi, że tak powiem,
kompetentny pilnować. Na czarinę przystało, że ma pilnować. Oj, druga leży. Dupkę opala. Ale zobaczmy, co tutaj mamy. Tak, tutaj mamy tablicę z odległościami. O kurde, do Dakaru 1430 km. Ja pierdzielę, no do stolicy Mauretanii 900 km. No to trochę jeszcze nam zostało, że tak powiem, moi drodzy. Tu jest tablica informacyjna, podejdźmy, zobaczmy. Zobaczcie normalnie, jak mocno poszli w turystykę. A ja teraz wszystko rozumiem, czemu to się tak dzieje. Teraz ktoś może pomyśleć sobie, ja pierdzielę, jeżeli ta Sahara Zachodnia chce być niezależna, a Maroko pompuje tutaj tak dużo pieniędzy, przesiedla w ogóle ludzi z północy, pracowników wysyła tutaj na Saharę Zachodnią i robi to z dobrego serca? No nie. To jest, moi drodzy, naturalna strategia, w której to ludzi się miesza i stwarza się, wysyła się tutaj na Saharę Zachodnią Marokańczyków, dla których ta Sahara jest Marokiem. No i wiecie, jak się wyśle bardzo dużo ludzi, którzy tak myślą, to ta mniejszość, która tutaj jest, niestety zostanie stłamszona albo wymieszana. Więc to jest celowe zagranie przesiedlenia, rozwijanie takich kurortów. Zobaczcie, tworzenie tras turystycznych. To jest zasiedlanie po to, żeby później można było czerpać z zasobów naturalnych, które tutaj się znajdują, o których Wam jeszcze opowiem. Autostopem z Niemiec do Mauretanii 2025. To się trochę minęliśmy. Powiem. Moi drodzy, tymczasem zamykamy odcinek tym momentem po to, ze względu na to, że kończy się czas antenowy, a my będziemy się słyszeć w 4. odcinku. Zatem zostawcie łapeczkę, czyli kciuka autostopowego, komentarz, czyli ślad węglowy, no i rzecz jasna podajcie odcinek pocztą pantoflową dalej, żeby dotarł jeszcze dalej do Waszych znajomych, rodziny. Trzymajcie się, moi drodzy, i pozdrawiam Was serdecznie z Sahary Zachodniej w drodze do Mauretanii. Kawał drogi jeszcze, więc tych odcinków z Sahary jeszcze kilka będzie na pewno. Pozdrawiam!